Kochanie, no nie smuć się. To tylko 4 miesiące. Rozstawaliśmy się już na dłużej. Ale ja nienawidzę tych twoich wyjazdów, naprawdę, no. Wolałabym, żebyś znalazł sobie pracę tutaj, na miejscu. Ale dobrze wiesz, że ja nigdzie nie zarobię tak dobrze jak na statku. Ale w końcu może ci się coś stać. Kochanie, to tylko spokojny rejs po Europie. Naprawdę nic mi nie będzie. Rafał, ale mówisz tak, jakby w Europie nie tonęły statki. No proszę cię. No daj spokój. Złego diabli nie biorą. No, a ty, kochanie, bądź grzeczna i słuchaj mamusi, dobrze? Tak? No jest grzecznie. Jest. Kocham was. Ale będziesz uważał na siebie, obiecujesz? Obiecuję. Kocham was. Dziś w odcinku Darek zdobywa niepodważalne dowody na niewinność Adriana. Ty musisz mi zapłacić, bo afera wyszła na jaw. Ona go wrobiła. Mariusz pomaga Darkowi w niebezpiecznej akcji. Transport będzie dziś albo jutro. Dzisiaj czy jutro, bo to jest żaden konkret. Klient Lombardu traci przytomność. Halo, pogotowie? Ja tu dzwonię z Lombardu na cichej. Znaleźliśmy nieprzytomnego człowieka. Ziutek powstrzymuje złodziejkę przed ucieczką. Stój, powiedziałam! Panie Ziutko, niech pan ją łapie! Żona Rafała dowiaduje się o podejrzanym zastawie męża w Lombardzie. Ale co pani robi? Nie może pani tego zabrać, to jest zastaw. No ale... Jak mogliście mi nic nie powiedzieć o Atku? Tak? I co byś zrobiła? Nie wiem, ale powinnam wiedzieć. Martusiu! Wiesz, jak mi było głupio, kiedy się dowiedziałam od Lolka? Ale nie powinien ci tego mówić. To jest nasza rodzinna sprawa. A skąd mógł wiedzieć, że mnie oszukujecie? Marta! Może nie jesteśmy idealnym rodzeństwem, ale Adek to jest mój brat i go kocham. Ale jak wróciłaś, to miałaś na głowie tę aferę z Lolkiem. Nie chcieliśmy cię dobijać. Lolek to jest całkowicie inna sprawa. Zresztą już rozwiązana. A wy i tak powinniście mi powiedzieć. No martwiłabyś się tylko niepotrzebnie, a przecież miałaś egzaminy. No dajże już spokój, kochanie. Atkowi to najbardziej przyda się teraz twoje wsparcie tu, na miejscu, a nie z Hiszpanii na odległość. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam, proszę, proszę. No i co, panie Darku, są jakieś postępy w śledztwie? Tak, ale mam kilka pytań. No, zapraszam. Nie było sensu mówić Marcie, w co wpakował się Adek. Z tej Hiszpanii przecież w niczym by mu nie pomogła. A jeszcze wpadłaby na pomysł i wróciła wcześniej. Bez sensu. Na pewno go kojarzycie. A, no tak. To jest ten typek ryży, bandzior z miasta. Ale nie wiedziałem, że się znają z tą Patrycją. Pokaż. No właśnie. To może nic nie znaczyć, ale z drugiej strony, no, nie wierzę w przypadki. Co pan ma na myśli? Macie z nim na pieńku? My? A skąd? My się z gangsterami nie zadajemy. Dobra. Magazyn panu wylatuje w powietrze, więc coś chyba jednak jest na rzeczy. Kaziu, ty mi o czymś nie mówisz? Becia, no skąd? Chce pan pomóc synowi, czy może jednak go pogrążyć? Nie mogłem dłużej milczeć. Musiałem temu gliniarzowi powiedzieć, ale jak najmniej o kontaktach Atka z Ryżym. Żeby pomóc, a nie żeby bardziej zaszkodzić. Dobra, posłuchajcie tego. Ty musisz mi zapłacić, bo afera wyszła na jaw. Podaj ich do sądu, to na pewno dostaniesz kasę. No ale kasa jest zawsze za dyskrecję, a tutaj już wszystko wiadomo. Może źle to rozegrałaś. Zrobiłam to, co chciałeś. Nie, zrobiłaś to, co sama chciałaś. Ale na kasę musisz poczekać. Doczekać się, oni mają pieniądze. A jak nie? Nie bój się o to. A ja na razie wystawię ci jakiegoś innego frajera, dobra? To sobie go skubniesz. Dobra. Ona go wrobiła. No, z premedytacją wrobiła naszego syna, proste. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Więc zapytam jeszcze raz. Dlaczego Ryży jest na was cięty? No Kaziu, no co się dzieje? No ja zwariuję z wami, do grobu mnie wpędzicie. Nie ma pan wyjścia. Musi pan współpracować. No mów.
Adek kilka miesięcy temu przez swoją głupotę wpakował się w długi u Ryżego. No i tak to się zaczęło. Co to była za głupota? No co, no? Przez panienkę, a jak inaczej? Dobra, ale co? Pożyczył pieniądze od mafii, tak? Nie daliście mu, czy co? No ja pamiętam. Przyszedł do mnie pożyczyć pieniądze na samochód. No to wtedy musiało być. No widzisz, gdybyś mu wtedy dał, to by nie było takiej afery. Tak, teraz moja wina, tak? Dobra. I jaka to była kwota? Kilka tysięcy. O kilka tysięcy to by nie było takiej zawieruchy. Tyle wiem. Raczej tyle chce mi pan powiedzieć. Adek się przede mną nie spowiada, a ja go nie traktuję jak przedszkolaka. A może najwyższa pora zacząć? Nie mogłem mu powiedzieć wszystkiego. Sprawę trefnego samochodu i szkodzenie Koryntowi wolałem przemilczeć. Ale i tak się bałem, że to się wszystko wyda. Wpakował się gówniarz po same uszy. I nas przy okazji. Może ten? Kamień za mały. Dziewczyna mnie pogoni. Nie, to musi być, wie pani, sztos. Proszę pana, sztos to u jubilera. 4 razy drożej. Dobrze, to ten poproszę. 570. Dam 500. 520? 540? Dobrze, już się nie targuję. Już. Cholera. Zapomniałem portfela. To następnym razem niech pan nie zapomina. Dobrze, ale ja wrócę, pani go odłoży. No powiedziałem wszystko, co wie. No i to może być za mało. Chyba że po prostu, nie wiem, nie chce pan pomóc synowi. No co też pan mówi? Czy ja się mogę zobaczyć z bratem? No to zależy od prokuratora. Ale musielibyście lepiej współpracować. No przecież współpracujemy. Przepraszam. No, co tam? Dobra. A co? To w sprawie Adka? Nie, to inna sprawa. Porozmawiam z prokuratorem, ale będę potrzebował od was czegoś więcej. Do widzenia. No i co mówił? No słyszałeś? Porozmawia z prokuratorem. Ten gliniarz coraz mocniej naciskał. Miałem nadzieję, że dzięki temu nagraniu uda się wyciągnąć Adka z kłopotów. Bez wpędzania go w kolejne. Beata była załamana całą sytuacją. Z trudem przychodziła jej praca w Lombardzie. Marta starała się pomagać. Mamuś, A, to nie skurzu, płacz. wiesz. Lolek? Tak. Pyta, kiedy do niego przyjadę. Umawiałam się z nim na dzisiaj. No to jedź. Poradzimy sobie. Chcę pomóc. A, daj spokój. Nam z tatą dobrze zrobi, jak się czymś zajmiemy. Bo na razie Adkowi nie możemy pomóc. Nie wiem. O, dajmy popracować prawnikowi. Poczekamy na wieści od niego i... Jedź. Powinniście się z Lolkiem teraz sobą nacieszyć. No dobrze, mamuś. Ale jakby się cokolwiek działo, to dzwońcie. No pewnie, że zadzwonimy. Dobra, uciekam. Pa, pa. Pa, żabko. Dobrze, że przynajmniej Marta wyprostowała swoje sprawy sercowe. Karol to porządny chłopak i miał na nią dobry wpływ. Cieszyłam się, że byli razem. Po wyjściu Marty, Beata i Kazimierz razem stanęli za ladą w Lombardzie. Wytężona praca pozwalała im zapomnieć o kłopotach z Adrianem. Gdyby nie te problemy z Adkiem, znowu bym się poczuł młody. Jak na samym początku, co? No. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dawno pana nie było. Witam serdecznie. Troszkę mi się tym razem przeciągnęło. Proszę. Witam. Zaraz przyniosę ten drugi zestaw zaplecza. Oczywiście. Ten facet od paru lat zjawiał się u nas nieregularnie. Czasem co miesiąc, czasem co 4. Zawsze wymieniał podobny zestaw rzeczy. Ja nie pytałem, a on zawsze płacił. Każdy ma swoje tajemnice. Proszę, mamy drugi zestaw. I... Proszę.
Zamienia pan jedno na drugie? No wie pani, lubię zmiany. No, dziwny interes pan robi. Jaki sens ma przechowywanie tych przedmiotów u nas? Przecież pan za to płaci. Ale to chyba dla państwa dobrze, prawda? No tak, ale przecież no, mógłby pan to zamieniać w domu, bez wydawania pieniędzy. No tak, ale wtedy zmiana nie byłaby tak wyraźna. No i nowa umowa. Oczywiście. O. Proszę. Dziękuję. No i wie pan, tak jak zawsze, gdyby coś się przeciągało, to proszę dzwonić. Tak? A gdybym nie odbierał, proszę się nagrać. Na pewno oddzwonię. Oczywiście, proszę pana. Jak się pan nie zjawi na czas, rzeczy poczekają. Pan jest solidna firma. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I do widzenia, kłaniam się. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Kaziu, Tak? No co? Różne cudaki po świecie chodzą. no zupełnie nie rozumiałam, jaki sens miało zastawianie od lat tych samych rzeczy. Wyrzucenie pieniędzy w błoto. Kryła się za tym jakaś tajemnica. Sporo już zarobiliśmy na tym gościu. Nieduże kwoty za każdym razem, ale przez te kilka lat uzbierała się pokaźna sumka. Oprócz sprawy rzekomego gwałtu Adriana na Patrycji, podkomisarz Dariusz Wijas prowadził jeszcze inną sprawę, od której powodzenia zależała jego kariera. Była jednak bardzo niebezpieczna. Hej. Hej, Transport będzie dziś albo jutro. to dzisiaj czy jutro, bo to jest żaden konkret. Dowiem się i dam ci znać. Na pewno tutaj. To jest Sergiej Olechow. Rosyjska mafia. Jego działka to przerzut broni. On organizuje te wymiany. Wiadomo, ile tego będzie? Nie mało. 40 pistoletów maszynowych, chyba Skorpiony. Drugie tyle AK-47. Broń krótka? Tak, ale nie wiem jaka ilość. Na pewno CZ-ki, TT-ki i granaty. Chyba F1. Cały arsenał. Powiedziałem ci, że grubsza sprawa. Odbiorca już jest? Tak, 2 Niemców. Ja mam tutaj ich dostarczyć. Jestem łacznikiem, to jest moja rola. A zdajesz sobie sprawę, że od powodzenia tej akcji zależy cała moja kariera? I przy okazji twoje życie. Nie musisz tego powtarzać. Rób swoje, ja swoje, będzie dobrze. Tylko nie kozacz. Nikt nie wie, że współpracujesz, więc żebyś nie zgarnął kulki od naszych. Mam to wliczone w koszty. No ja nie, więc się pilnuj. Bardzo chciałem wrócić. Ryzyko nie miało znaczenia. Mogłem oberwać od każdej ze stron, ale nie miałem innego wyjścia. To była moja jedyna szansa na normalne życie. Halo? No cześć, kochanie, cześć. Tak, tak, tak. No będę dzisiaj, będę. No już do ciebie jadę. To urocze. No wiesz co, no to jest mój ulubiony kolor. Nie mogę się, kochanie, doczekać. No, trzymaj się, kochanie. No pa, jadę, pa, pa. No ja nie wiem, powiedz, jak mu się to opłaca? No na pewno ma w tym jakiś interes. No bez sensu. No a ta zamiana tych obrączek, no to w ogóle jest jakieś podejrzane. Nie, no ten facet coś ukrywa. A wiesz, to nie moja sprawa i ty też się w to nie mieszaj. Kaziu, a może to jakiś przestępca? Becia, facet płaci i to mi wystarczy. Zarabiamy na nim od kilku lat. Jest solidny, ufa nam i nie możemy tego zaufania stracić. Naprawdę cię to nie ciekawi?
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. A ja tam nie mam zamiaru się wybierać. Tak mi tu z tobą dobrze. Łobuzie. Beatka zapomniała, że dyskrecja w Lombardzie to podstawa i święty spokój. Czasem lepiej wiedzieć mniej niż więcej. A mnie wystarczyło, że klient płacił na czas i zawsze wracał. Bałam się takich podejrzanych sytuacji. Ostatnio mieliśmy sporo problemów. No i wolałam, żeby tacy szemrani klienci do nas nie przychodzili. Tam przed waszym lombardem i przytomny facet leży. Zadzwońcie po pogotowie. Co? No co mu się stało? Och ty kurde. Kasiu, telefon, pogotowie. Halo? To nasz klient. Nasz klient. Halo, pogotowie? Ja tu dzwonię z Lombardu na Cichej. Przed naszym budynkiem znaleźliśmy nieprzytomnego człowieka. Jest nieprzytomny. Niech pani powie, co mamy robić. Musiał się nieszczęśliwie przewrócić. Wyglądało to naprawdę poważnie. Dobrze, że pogotowie szybko przyjechało. Patrz, Becie, jakie to nieszczęście, no. Żeby to nie był jego ostatni rejs. Proszę pana, co z nim? Uraz głowy spowodował utratę przytomności. A do którego szpitala go zabieracie? Do miejskiego. Proszę pana, te dokumenty były w jego kieszeni. No a co z resztą rzeczy? Dobrze, dziękuję. Reszta rzeczy niech zostanie. Policja się po nie zgłosi. A nie trzeba. Ja zawiozę rodzinie, bo to nasz stały klient. Mamy jego adres w Lombardzie. Tak? Tak. No to dobrze. Dziękuję panu. My też również dziękujemy. Chciałem uniknąć powiadomienia policji. Facet wywrócił się na moim terenie. Może się potknął, a może było ślisko. Mogły być z tego kłopoty. W starych zabudowaniach fabrycznych trwały przygotowania policji i antyterrorystów do akcji przejęcia nielegalnego transportu broni. Tylko nie zostawcie śladów. Gdzie dokładnie odbędzie się to przekazanie broni? W tej hali. Wiem, ilu będzie sprawców? Łącznik, 2 kontrahentów, a po drugiej stronie Ruscy w dużej sile. Trzeba obstawić cały teren, a ludzi mamy mało. Nic na to nie poradzę. Dobra, panowie, rozpoznanie zrobione? Namierzasz łącznika? Cały czas siedzi w hotelu z tymi Niemcami, którzy mają odebrać broń. Panowie, ruszać się. Tak jak ustaliliśmy, nie mamy całego dnia, sprawdzić sprzęt na pozycję. Lecimy! Pilnuj tego sygnału, bo drugiej szansy nie będzie. Jasna sprawa. Beata została sama w Lombardzie, bo Kazimierz pojechał odwiedzić rodzinę poszkodowanego mężczyzny. Znalazłem przed wejściem telefon do tego gościa, co go pogotowie zabrało. O, na to wygląda. Dzięki. O. Halo? Halo? Rafał? Dzień dobry, nie. Kim pani jest? Ja jestem właścicielką Lombardu. Jakiego Lombardu? Przy ulicy Cichej. Wie pani, pani mąż jest naszym klientem i właśnie tu przed chwilą był i niestety doszło do przykrego wypadku i pani męża zabrało pogotowie. O Jezu. Proszę się nie denerwować. Mój mąż już do pani jedzie. Zaraz wszystko wyjaśni. Gdzie go zabrali? Nie wiem, no chyba do miejskiego. Na jaki oddział? No chyba na urazowy, ale tam musi pani na miejscu zapytać. Mój mąż już do pani jedzie. Proszę się nie niepokoić. Starałam się być delikatna, jak to tylko możliwe. No ale przez telefon to trudne. Zresztą naprawdę ciężko przekazać taką informację bezstresowo. Wyobrażałam sobie, co czuła ta kobieta. Kazimierz pojechał do żony klienta, żeby opowiedzieć o wypadku męża. Adres znalazł w dokumentach. To proszę, niech pan siada. Dziękuję. No, czy to coś poważnego? Wie pani, na razie nic nie wiadomo. Mąż się przewrócił i straci przytomność. Leży w szpitalu. Ja nie wierzę. Ale co on robił w Lombardzie? Ja nic z tego nie rozumiem.
No, to jakiś drobny zastaw, nic poważnego. Mąż miał wypłynąć w rejs. Miał jechać do Gdańska, no on jest marynarzem. Nic nie rozumiem. No, przepraszam, Proszę. żona dzwoni. Tak, Beciu? No Kasiu, słuchaj, nie musisz już jechać, bo ta babka dzwoniła do mnie na telefon męża, który jest w Lombardzie. No, Beciu, właśnie jestem u pani. Ale jak dzwoniła? Przepraszam, pani dzwoniła do męża? Nie. Nie, no Beciu, to jakaś pomyłka. Pani mówi, że nie dzwoniła. Ale dzwoniła, no nic nie rozumiem. Dobra, na razie, trzymaj się, papa. Pa. O co tutaj chodzi? Nic z tego nie rozumiem. Coś tu nie grało. Beata jednak miała rację, że z tym facetem było coś nie tak. Wyglądało na to, że wpakowaliśmy się w sam środek jakiejś rodzinnej zawieruchy. No i co? Nie zdecydowała się pani? Tak, dziękuję. Do widzenia. Ale tu bałagan. Cholera. Poczekaj! Proszę zaczekać! Halo! No przez te telefony. Najpierw od tej kobiety, a potem do Kazimierza. Zupełnie straciłam klientkę z oczu. No, a okazja czyni złodzieja. Stój, powiedziałam! Panie Ziutko, niech pan ją łapie! Weźcie sobie ten pierścionek! Panie Ziutko, niech pan ją zostawi! Trzeba zawiadomić policję. Nie, nie trzeba. Niech pan im pomoże szukać pierścionka. Gdzieś tutaj leżeć powinien. O, tu jest. Dobrze, że zjawił się pan Ziutek i to kolejny raz w samą porę. Jakby jakiś dodatkowy zmysł miał. A policja nie była nam potrzebna. Byłam pewna, że ta kobieta więcej do nas nie wróci. Po przywiezieniu do szpitala Rafał nadal nie odzyskał przytomności. Leżał na ojomie, gdzie lekarze cały czas czuwali nad jego stanem. Kim pani jest? Jestem żoną Rafała. Szukaliśmy do pani kontaktu. Co jest mojemu mężowi? Wiem tylko, że upadł na chodnik. Tak, uderzył się w potylicę. Na szczęście nie ma pęknięcia kości potylicznej ani ciemieniowej. Niestety, stłuczenie jest na tyle poważne, że wystąpiło wstrząsienie mózgu. O mój Boże. Na razie nie ma krwiaka, ale obserwujemy. Pani mąż jest pod stałą kontrolą. Ale dlaczego on jest nieprzytomny? No to akurat jest dobre pytanie, niestety nie wiemy. Nie umrze, prawda? Nie, bądźmy dobrej myśli. Uraz nie jest poważny. Lada moment powinien odzyskać przytomność. A kiedy będzie coś więcej wiadomo? Trudno powiedzieć. Musimy czekać. Przepraszam, muszę iść. Dziękuję, panie doktorze. Ale mnie załatwiła potwora. Ciekawe, co ona nosi w tej torebce? Młotek czy co? Nie wiem, może inne skradzione fanty albo łom na włam. No, siniak będzie, ale przeżyje pan, panie Ziutku. Najważniejsze, pani Beatko, że udało się odzyskać ten pierścionek, co ukradła. No, udało się, ale widzi pan, oczko wypadło, jak nim rzuciła. Pani pokaże. To drobiazgi jest. Nawet drobiażdżek. To się naprawi. No może, ale to zawsze koszt. Tam. W trymigator dla pani zrobię. Nie takie rzeczy się robiło. No nie wiem, panie Ziutku, nie wiem. No, z jednym okiem to będzie ciężko. Jak pójdę do domu, to Grażynka przechści mnie jeszcze. Pomyśli, że znowu piłem. No, a nie pił pan? Ani kropelki, królowo złota. Roboty uczciwej szukałem. No i co? Nie znalazł pan? No właśnie, chyba znalazłem. No to co, naprawiamy? No jak pan umie, to niech pan spróbuje, proszę. No dobra. Nie byłam pewna, czy mogę zaufać panu Ziutkowi. Nie był złotnikiem, tylko hydraulikiem. No ale ostatnio starał się wyjść na prostą i postanowiłam dać mu szansę. Miałam nadzieję, że nie zepsuje bardziej tej biżuterii.
Mężczyzna, który doznał urazu, wciąż nie odzyskał przytomności. Jego żona, Żaneta, postanowiła dowiedzieć się, co robił w Lombardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój mąż miał dzisiaj wypadek przed waszym lombardem. A, to pani. Tak, to z panią rozmawiałam dzisiaj przez telefon? Tak, ja jestem żoną właściciela lombardu. A jak mąż się czuje? Ciągle jest nieprzytomny, ale proszę mi powiedzieć, o co tutaj chodzi? Co on tutaj właściwie robił? No, pani mąż przychodził tu od czasu do czasu i zastawiał pewne rzeczy. Nie rozumiem, jak to od czasu do czasu, co to niby ma znaczyć? Jak często tu przychodził? No ja nie wiem, wie pani, ja pracuję tu tylko dorywczo, a poza tym stroną umowy jest pani mąż i mnie obowiązuje tajemnica handlowa. No ale proszę mnie zrozumieć. Mój mąż leży teraz w śpiączce w szpitalu, walczy o życie. Ja odchodzę od zmysłów, a pani zasłania się tajemnicą handlową. No proszę się nie denerwować. Ja naprawdę muszę przestrzegać pewnych zasad. Zasada to jest taka, że ja jestem żoną i mam prawo wszystko wiedzieć. No tak, pani mąż odzyska przytomność i pani wszystko wyjaśni. Proszę mi pokazać, co on zostawił. No ale ja nie mogę. Dobrze. W takim razie ja dzwonię teraz na policję. Powiem, że mój mąż leży w szpitalu, dlatego że przewrócił się przed waszym lombardem. Proszę bardzo. No i co miałam zrobić? Kobieta była wściekła, było już naprawdę nerwowo. A ja nie chciałam nowych awantur. No, pokazałam jej ten zastaw. Tymczasem w szpitalu Rafał właśnie odzyskał przytomność. Gdzie ja jestem? Co się stało? Miał pan wypadek. Wypadek. Jaki? Samochodowy? Nie, przewrócił się pan. Nie pamięta pan? Nie. Nie wiem. Co pan ostatniego pamięta? Chyba jak wychodziłem z domu. Rafał, co się dzieje? Co ci się stało, Rafał? Ja nie wiem, ja nie pamiętam. Przepraszam. Pacjent dopiero co się wybudził. Proszę wyjść, najpierw lekarz. Panie doktorze, pacjent się wybudził. Przepraszam. Dzień dobry. Dobrze mnie pan słyszy? Tak. Proszę popatrzeć na palec. Gdzie ja jestem? Jest pan w dobrych rękach, spokojnie. Proszę wyjść, proszę nam dać pracować. Przywiozłem te kobiety do szpitala. Czułem się trochę odpowiedzialny za tę sytuację. Jakby nie było, wywrócił się przed moim lombardem. A co to jest? No, rzeczy, które zostawił pani mąż. No, przecież to nie są jego rzeczy. No ale pani, ja nie wiem, no proszę sobie to z mężem wyjaśnić może, co? A to co to jest? Skąd on miał taką brączkę? No, nie wiem, przepraszam. Tak, Kaziu? Aha, no dobrze, dzięki. Tak, dziękuję ci bardzo, no pa. No i będzie pani mogła wszystko wyjaśnić, bo pani mąż właśnie się wybudził. Ale co pani robi? Nie może pani tego zabrać, to jest zastaw, no ale... To była druga podobna sytuacja jednego dnia. No jakby się umówiły. No, co miałam zrobić? Jak miałam ją zatrzymać? Bić się z nią? Gra nie była warta świeczki. Zresztą rozumiałam jej wściekłość i rozżalenie. Po wyjściu kobiety Beata natychmiast zadzwoniła do Kazimierza. Sytuacja powoli się wyjaśniała. Słuchaj, później zadzwonię do ciebie. Pa. Rafał, ale co się wydarzyło? Ja w ogóle nic nie rozumiem. Przecież miałeś być gdzieś indziej, miałeś być na rejsie, tak? Nastąpiła pewna zmiana. Sama widzisz, że najważniejszą. Ja nic nie pamiętam. Ale Rafał, co ty robiłeś w Lombardzie? Pan mówi, że ty od lat tam przychodzisz. No, Rafał, mów, że coś. Ja naprawdę tego nie pamiętam, zrozum. Co, nie pamiętasz tego, że... To może pan mi to wyjaśni? Ja? Tak.
Nie, proszę pani, ja się nie chcę mieszać w wasze prywatne sprawy. Musicie państwo między sobą to wyjaśnić. Rafał, no... Rafał, możesz mi to wyjaśnić? Nie wiem. A kim pani jest, przepraszam? Ajajaj, facet się doigrał. Stało się jasne, że kombinował na 2 fronty i wpadł. No, a ja niestety trochę w tej wpadce pomogłem, ale działałem w dobrej wierze. A pani? Ja jestem żoną Rafała. Słucham? To ja jestem jego żoną. Nie, no co pani opowiada? Ja nie wiem. No Rafał, powiedz coś, no. Odezwij się. My jesteśmy małżeństwem od 6 lat. A my od 20. Mamy prawie pełnoletniego syna. A my 6-letnią córkę. Rafał, powiedz, że to nieprawda. Niestety, Co? prawda. Gnoju jeden! Co pani robi, no? Co, może mu się nie należała? Ale on jest po wypadku! Tak, zaraz będzie miał drugi. Ja muszę na pokrawę! Przecież mnie! Ty jesteś po prostu mało, że bigamista, ty jesteś gnój! Pomocy! Pomocy! Siostro, lekarza! Co ty sobie, Rafał, myślałeś? Gdzie Zostaw go! Myślałem, że może miał romans gdzieś na boku. Ale 2 żony? To przesada. Współczułem tym kobietom, no ale nie mogłem pozwolić, żeby go zabiły. Obie kobiety oraz Kazimierz zostali wyproszeni z sali, w której lekarz i pielęgniarki zajmowali się Rafałem. Znowu stracił przytomność. To ze strachu. Wie pan, co on zrobił? Nie obchodzi mnie to. Dla mnie to jest pacjent. Ten pacjent ma 2 żony. Ale tylko jedno życie, które właśnie usiłuje uratować. Trzeba pan strony tego oszusta? Ale spokojnie, wszystko się wyjaśni, proszę pani. Ale co tu jest do wyjaśnienia? Jak jest wszystko jasne? On grał na 2 fronty, po prostu gnój jeden. Pieprzony bigamista. Drogie panie, bigamista, nie bigamista, ale będzie wam potrzebny żywy. Proszę dać mi pracować. Ja mam uratować życie. Zupełnie niepotrzebnie. I tak go zatłukę! Ja chyba też. Za koszmar. Nie mogłem tych kobiet zostawić samych. Bałem się, że jak tylko nadarzy się okazja, to rozszarpią faceta na strzępy. W czasie, gdy w szpitalu ważyły się losy Rafała, w Lombardzie zjawili się bardzo nietypowi klienci. No jak to? Nie rozumiem. Żonę pan chce zastawić? To, że nie wezmę. Ona trochę zużyta jest. No, bez takich mi tu. 5 dyszek wystarczy dziennie. Co? Tak mało? Co się pieklisz, kobieto? No, za 100 ją oddam, to jest dobry interes. No co pan opowiada? Mówię pani, ubije pani interes złoty. To jest... Ona wszystko potrafi. Gotuje, dobrze sprząta. Cud, dziewczyna, ta Malina. A żonka jak marzenie. No ale ja żony nie potrzebuję, mam męża. To może pani Czesia weźmie. Za 2 dychy go oddam. Tyle wart. Nic nie umie. Kobieto, co ty mówisz? Ja? Nic nie umiem? A co umiesz? Umiem. No, dużo rzeczy. Murarkę znam, No ja dom już mam. a i śpiewać umiem. Na imprezach królem jestem. A w to nie wątpię. A i jeszcze bekać potrafię. Wybekać 100 lat? A nie, dziękuję, raczej nie, dziękuję. Już naprawione, szefowo. Super. A wy co, piusy jedne? Przyszliście tutaj porządnym ludziom głowę zawracać? No co ty, Ziutek? Przynieśliście coś? Czy jak zwykle gitarę zawracać? Ziutek, do kolegi tak. Nie, jedno drugiego chcę zastawić. Tak? No to do widzenia się z państwem, już! Już was nie ma. Do widzenia! Już, poszli. Dzięki, panie Ziutku. Drugi raz mnie pan dzisiaj uratował. No, a właściwie trzeci, bo pierścionek pan naprawił. Cała przyjemność po mojej stronie, szefowo. Dzięki. Całuję dłonie. Do widzenia. Do widzenia. Dałam panu Ziutkowi te 50 złotych.
Uczciwie dzisiaj na nie zapracował. Naprawdę należało mu się. Kazimierz próbował pomóc zdenerwowanym kobietom dojść do porozumienia i wyjaśnić sytuację. Sytuacja nie jest łatwa. Rozumiem, panie. Tak. Niczego pan nie rozumie. Oszukiwał nas i robił to przez wiele lat. Ale to ciekawe. A panie nic nie podejrzewały? Wyjeżdżał dużo, jak to marynarz, ale ostatnio rzeczywiście częściej i dłużej go nie było. No, my z kolei poznaliśmy się 7 lat temu, tylko on powiedział, że jest wdowcem. O, no świetnie. Uśmiercił mnie. Pani przynajmniej ma dorosłego syna, a ja co mam powiedzieć mojej malutkiej córeczce? No, kim ja jestem, skoro to pani jest jego żoną. No i co z tego? Jak ciągle przesiaduje u pani. Rejs. Przyznam, że faktycznie odkąd urodziło nam się dziecko, to on bywał częściej. Ale dlaczego on nam to zrobił? Wygląda na to, że w Lombardzie pan Rafał miał coś w rodzaju portu przesiadkowego. Zastawiał u nas rzeczy z jednego domu, a pobierał z drugiego. W ten sposób zawsze były bezpieczne, a on unikał pomyłek. Według informacji od Mariusza, sprzedaż nielegalnej broni miała się odbyć następnego dnia. Policja i antyterroryści od wielu godzin obserwowali teren. Jadą. Prowadzi Niemiec, łącznik siedzi z boku. Topa chyba. Zatrzymali się. Jak wchodzimy? Poczekajmy na rozwój wypadków. Kom. Co jest? Ну что, контроля. Только спокойно, без głupich ruchów. No i co? Miał być bez broni. To nie jest broń. Poza tym wy macie. No my musimy mieć. My handlujemy bronią. Wyciągaj go. Powoli. Spokojno. Konie! Spokojno. Pojedzie z nami jako zabezpieczenie. Zapoznanie skończone. Jedziemy! Dobry jest skurczybyk. Oj, nie zdążyłam posprzątać. To był koszmarny dzień. No, ale ciekaw jestem, jak oni po tym wszystkim będą teraz żyć. O ile się wczoraj w tym szpitalu nie pozabijali. No, wiesz co, nie wiem, co ten facet wykombinował. Jakim cudem wziął 2 śluby i to się nie wydało? A? Jakiś błąd systemu chyba, no bo jak? Co te kobiety teraz zrobią? No co, no pewnie go rzucą. Tylko nie wiem, czy to jest akurat takie dobre rozwiązanie. No a co mają zrobić? Udawać, że wszystko jest dobrze? No, dla dobra dziecka, zwłaszcza dla tej małej córeczki. Dziewczynka ma dopiero 6 lat. Kaziu, tak się nie da. A nie sądzisz, że powinni jednak spróbować? No, ja bym cię na pewno zostawiła, gdybyś mi zrobił takie świństwo. Oj, Becia, no przecież wiesz, żebym ci tego nigdy nie zrobił. Nawet dla jakiejś pięknej 30? Nawet dla 20. O. I za to cię właśnie kocham. Współczułem tym kobietom, no ale musiały się jakoś dogadać, choćby dla dobra dzieci. Miałem nadzieję, że znajdą jakieś rozwiązanie. Kazik był naiwny, myśląc, że dla dobra dziecka po czymś takim można wybaczyć. Byłam pewna, że zostanie sam. Zresztą miałby to, na co zasłużył. Ты что делаешь, мудак? Miał nie być broni. Всегда есть. А деньги у тебя есть? Tak im. Хорошо.
Policja na siebie! Łapy, łapy! Na siebie! Powiedziałem! Policja! Na siebie! Połóż się na siebie! Jest to? Mamy rannego. Akcja się udała. I przeżyłem. Szanse na to, żeby wrócić do normalnego życia, rosły. Lekarz pozwolił kobietom zobaczyć się z ich wspólnym mężem. Obie oczekiwały wyjaśnień. Rafał, dlaczego? Jak mogłaś? Zakochałem się. Ale ciebie ciągle kocham. Nie czujesz tego? Ciągle. Nie. Nie czuję. Jesteś kłamcą. Tak, jestem kłamcą. Ale naprawdę cię kocham. Nie chciałem od ciebie odchodzić. A może zrobiłeś to z litości, co? Nie. Ja naprawdę cię kocham. Zawsze cię kochałem i szanowałem. Gdybyś mnie szanował, to byś mnie nie zdradzał. Ale ja zakochałem się w Ilonie. Nie potrafiłem nad tym zapanować. Ja też cię pokochałam. Tylko całe to nasze życie, wspólne małżeństwo, to wszystko to jest jakaś ściema. Tak, bo to miała być zwykła przygoda, zwykły romans, flirt. Zwykły flirt? Tak, a dopiero potem wszystko było naprawdę na poważnie. No i małe dziecko. Rafał, ja rozumiem, małe dziecko, no. Zwykły flirt? 2 domy i ty to nazywasz na poważnie, tak? Ale chciałem to wszystko jakoś naprawić. Jak ogień z wodą, pogodzić. Udawało się. Udawało. Do czasu. Dobra robota. Ty też się spisałeś. I co dalej? Nic. My mamy broń, my mamy terrorystów. A ty masz swoje życie z powrotem. Załatwiłeś to? Jesteś wolny. Zgłoszą się do ciebie jeszcze ci, którzy powinni. Dogadacie się. W następnym odcinku chora na raka Halina zbiera pieniądze na leczenie. Wie pan, jakby chociaż ze 300 zł było, to ja naprawdę będę szczęśliwa. Zuza chce odkupić swoją rurę do pole dance. Na pewno nie wydamy ci rury bez kasy. Ale ja znalazłam sposób, jak zarobić. Jacek daje się ponieść emocjom, broniąc córki. Kościół albo nauczy synaka kultury, albo ja to zrobię. Jeszcze raz to zrobi, to mu nogi z dupy powyrywam. Co tu się dzieje? Mam wezwać policję? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.